Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Mamy 30 kwietnia, dostawa nowości od polskiej firmy IBG i po kolei zaczynam unboxingi, jak i również first looki danych nowości od IBG. Tutaj mamy mamy taką nowość związaną z Focke-Wulfami. Odnoszę wrażenie, że kiedyś parokrotnie mówiłem, że fajnie by było, gdyby pojawił się właśnie taki jeden duży set właśnie do danej wersji Focke-Wulfa, jaki wydawany jest przez IBG. To jest właśnie ten najnowszy Focke-Wulf, którego niedługo poznacie dogłębniej, a dokładnie to poznacie, co jest pod boxartem. A dzisiaj skupię się na tym dodatku. Jest to dodatek elementów żywicznych wydrukowanych, zaprojektowanych i wydrukowanych w 3D. Jest to tak zwany upgrade set, upgrade parts, przepraszam, expert set, właśnie do wszystkich wersji wydanych przez IBG, jeżeli chodzi o Focke-Wulf 190 Dora 9. Co znajdziemy? Tutaj oczywiście nam wszystko opisuje producent w języku angielskim. Ten zestaw znajduje się pod numerem 72U073 i w zestawie eksperckim znajdziemy następujące części do modernizacji naszego Focke-Wulfa D9. A mianowicie znajdą się tutaj tak: wydechy, metalowe klapy, fotel dla pilota z pasami oczywiście bezpieczeństwa, wnęki do koła, chłodnica z otwartymi klapami, ulepszone koła i podwozie od razu, czyli tutaj golenie z osłoną, tu mamy ten zestaw. Następnie bezszwowy wlot powietrza, czyli ten element. Oczywiście też osłona tablicy przyrządów oraz oczywiście śmigło. Zestaw naprawdę bardzo fajny, bo już nie musimy się w tej chwili rozdrabniać na poszczególne zestawy. Szkoda, że ten zestaw nie pojawił się dużo wcześniej, bo pewnie wiele osób chciałoby od razu mieć właśnie wszystkie części, a nie czekać, jak IBG na przykład wyda wreszcie cały zestaw, tak? Bo na przykład można było tylko dokupić rury wydechowe, fotel i coś tam jeszcze, ale tutaj naprawdę IBG bardzo fajny ten zestaw wydało i tutaj jest oczywiście łapka do góry za ten zestaw. Nie dziękujcie. Jezu, jaki ja jestem. Teraz tak, tak prezentuje się pudełko. Wielkości mniejszego pudełka modeli po prostu wydawanych przez IBG. No i co tutaj mamy? Mamy część instrukcji, jakie do tej pory otrzymywaliśmy w małych pudełeczkach. I tu sobie teraz patrzymy, bo tutaj potrzebne są tylko instrukcje do tych elementów, tak naprawdę, które nam są potrzebne, tak? Nie wiemy, jak je dokładnie zamontować. I tutaj przyglądamy się, tak patrzę sobie na to wszystko i dotyczy wnęk najprawdopodobniej. Tu chodzi o wnęki do podwozia. Tu mamy klapy, które... Tak, tutaj chodzi, posłuchajcie, zaraz pokażę te elementy. Wiecie co, to ja może będę na bieżąco to po prostu wszystko pokazywał, żebyśmy nie gonili się tutaj w kółko. No i mamy już wszystko rozpakowane i bierzemy sobie pierwszą torebeczkę. Oczywiście tutaj obniżę kamerę, żebyśmy dobrze wszystko widzieli. O!
No i powiem wam, nie oglądałem tego jeszcze, a wisi, tak, jest na stojaku. Powiem wam tak, chłodnica z otwartymi klapami. Tak jak mówię, nie oglądałem tego, tego zestawu, jak był pojedynczo, czyli tutaj mamy ten zestaw składający się z 3 elementów. No i powiem szczerze, że no wygląda on bardzo, bardzo ładnie. I powiem wam, jestem pod wrażeniem, nie mogę się do niczego przyczepić. Elementy w ten sposób się prezentują. Może po kolei będę te elementy pokazywał. Filtry tutaj mamy. I trzeci, ostatni element. I tu mamy właśnie tą osłonę silnika, chłodnicę z otwartymi właśnie tymi bocznymi klapami. Powiem wam, prezentuje się to naprawdę super. Ja muszę poczekać na inny upgrade set, ponieważ stwierdziłem, że sobie zafunduję właśnie do D14 chyba, tak, do wersji torpedowej. Wow. No i kolejne elementy, powiem wam, które wyglądają bardzo, bardzo apetycznie. Tutaj mamy fotel pilota. A wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie jest wykonane. Jeżeli chodzi o... Na dzisiaj sobie po prostu unboxingujemy i pierwszy rzut oka robimy. Ale powiem wam, że mi się bardzo podoba ten zestaw. Nie należy on do takiego taniego zestawu. Tu mamy fotel pilota i to jest osłona tablicy przyrządów. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zdetalowane jest niesamowicie. Mamy też koła. No faktycznie dużo, dużo lepiej od plastikowych się prezentują. Następnie mamy tutaj bezszwowy wlot powietrza. Jest to naprawdę perfekcyjnie, bardzo delikatne i powiem wam, że na pewno zupgrade'uje nieźle model plastikowy, który jest i tak bardzo dobrze wykonany. Proszę bardzo, tutaj mamy rury wydechowe. Oczywiście, no jeżeli nie możecie wydać, powiedzmy, od razu jednorazowo, powiedzmy, zakupić taki set, można go oczywiście pojedynczo zakupować. Te zestawy są też oddzielnie, można je zakupić, typu fotelik, koła, bezszwowy właśnie, rury wydechowe. Z tym, że no, tu trzeba się wiadomo liczyć wtedy, że tego typu zakupy no, będą troszeczkę wyższe, aniżeli kupienie od razu w jednym zestawie. O wow! No powiem wam, tu widzę IBG poleciało po bandzie. Nie pamiętam dokładnie, czy to jest kołpak, czy jakoś inaczej się nazywa. W każdym razie to jest element śmigła. Mamy dwa warianty. Tu mamy taką specjalną od spodu tulejkę. No i uwaga, tutaj mamy łopaty. Trzeba pamiętać, że łopaty śmigła były ruchome w Focke-Wulfach i powiem wam, to robi naprawdę kawał dobrej roboty. Szkoda później osłonę zakładać,
bo jest to naprawdę rewelacyjnie wykonane. I to jest po prostu zestaw, który nazywa się śmigło. Nic więcej, powiem Wam, robi to na mnie naprawdę duże wrażenie, ten element. Kolejna torebeczka. Ha, kurczę, pióro. No mamy, proszę bardzo, golenie podwozia, tak, takie długie miał golenie w ogóle Focke-Wulf. On był bardzo z przodu mocno zadarty do góry. Golenie są od razu połączone z osłonami i czy tu widzimy gdzieś instalację? Powiem Wam na razie obecną, tak jak patrzę, coś tak, jest instalacja. Są przewody. No tu można w 3D można powalczyć z takimi rzeczami. No powiem Wam, że jeszcze do tego te koła to wyjdzie naprawdę super model. I ostatnia torebeczka. A klapy i wnęki mamy. Tutaj jeden element z tego odskoczył. To jest dokładnie, posłuchajcie, te elementy. Tu mamy oczywiście lufy od razu. Wklej działka jako pierwsze przed wklejeniem podwozia. Usuń ślady po wypychaczu i delikatnie wyszlifuj oba skrzydła, żebyśmy mogli sobie tutaj zamontować, aby... Tak, to mamy to wszystko tutaj. No i mamy klapy. Oczywiście przy wycinaniu trzeba uważać. Niektórzy na zimno wycinają. To są wnęki. Niektórzy na ciepło. Powiem Wam, że ten zestaw naprawdę robi dużo większe wrażenie, jeżeli jest właśnie takim zestawem, aniżeli pojedyncze egzemplarze. Tak byśmy kupowali. Druga strona. No to jest oczywiście klapy do lądowania. I właśnie sobie mamy je naprawdę bardzo dobrze, wklejamy je po prostu do klap. Zeszlifuj po obu stronach, wklejamy i mamy naprawdę taki fajny model, który stoi na lotnisku z niesamowitym wtedy detalem. Tu mamy lufy do działek. Co prawda jedna lufa się umknęła, ale powiem Wam, robi to wrażenie. Jeszcze raz sobie wnęki obejrzymy. No i BG naprawdę zrobił fajną robotę. Bardzo fajny taki upgrade set, nie, przepraszam, jak to jest expert set. Dzięki tym elementom w tym zestawie możemy naprawdę podrasować niesamowicie swojego Focke-Wulfa. Ja mam nadzieję, że pojawią się też takie właśnie expert sety do zwaloryzowania Focke-Wulfa, na przykład 11, 13, etc., etc. Wtedy ja na pewno pozwolę sobie zafundować tego typu właśnie zestaw do mojego Focke-Wulfa torpedowego. Moi mili, zestawy są oczywiście w moim sklepie. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam Wam również do wspierania kanału poprzez YouTube'a, ewentualnie Patronite. Linki znajdziecie w opisie, jak i również one wyświetlają się na ekranie. Zapraszam do komentowania, a jeżeli ktoś się zdecyduje na subskrypcję, to proponuję też kliknąć w dzwonek, żebyście byli informowani na bieżąco. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć!